wzmacniacz na pasmo 2 metrów. A ile nadaje w paśmie 70 cm? Skąd takie pytanie? Widzimy wzmacniacz mojej konstrukcji SP7JS Amplifiers na pasmo 2 metrów, czyli na pasmo 144 MHz o mocy 500 W. Prezentowałem już ogólny zarys jego charakterystyki budowy na poprzednim filmie. Jest to kolejny egzemplarz i dziś spróbujemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, ile nadaje w paśmie 70 cm? Ktoś pomyśli, przecież to jest wzmacniacz na jednopasmowy, na pasmo 2 metrów. To skąd takie pytanie? No może przewrotne, ale jednak co rozumiemy pod tym pytaniem? No, chodzi nam o czystość widmową danego wzmacniacza. Albo wiemy, albo nie, nadając na danej częstotliwości podstawowej, jaką tutaj mamy akurat 145 MHz, urządzenie nadawcze emituje tak zwane harmoniczne, parzyste, nieparzyste. Kolejną harmoniczną od 145 MHz jest około 290 oczywiście MHz. Kolejną trzecią już będzie około 430 MHz, czyli coś, co leży w paśmie 70 cm. Trzecia harmoniczna, stąd to pytanie. A dlaczego to jest istotne? No istotne jest dlatego, żeby nikomu nie przeszkadzać. Nadając w paśmie 2 metrów, nie chcemy być słyszalni w paśmie 70 cm i tym bardziej zakłócać odbioru innym stacjom pracującym na innym paśmie. Postaram się przybliżyć Wam pomiar czystości widmowej tego wzmacniacza, jak i również pomiar harmonicznych. Pomiaru dokonamy sobie na znanym sztabiloku, który remontowałem jakiś czas temu. On pozwala nam na wykonanie podstawowych pomiarów. Przypomnijmy sobie, jak zbudowany jest ten wzmacniacz. Obudowa aluminiowa, wymiary zewnętrzne to 30 na 30 na około 17 cm, osadzony na nóżkach. W środku znajdujemy oczywiście paletę mocy, usadowioną na grubym spriderze miedzianym i radiatorze aluminiowym. Obok znajduje się zasilacz, który zasila nam bezpośrednio z sieci nasz już wzmacniacz, więc nie potrzebujemy żadnych zewnętrznych zasilaczy. I w środku widoczne płytki do sterowania sekwensera, przekaźniki antenowe, jak i płytka zabezpieczeń i płytka potrzebna do sterowania naszym wyświetlaczem OLED. Z racji, że jest on takich wymiarów, jakich jest, a sztabilok jest jeszcze większy, nie zmieszczę tego wszystkiego na biurku, więc on powędruje mi do mojego układu, który stosuję na co dzień, czyli podłączę pod swoje feedery, jak i pod swój transceiver. W tym momencie będzie to ICOM IC9700, znany z poprzednich filmów, i wysterujemy sobie go do mocy około 250 W, ponieważ taki mam tłumik mocy, który obniży nam o 30 dB moc i rzucimy ją sobie na sztabiloka. Więc on zniknie. Ja zrobię może jakieś przebitki z wyświetlacza, jak wyświetla moc. Natomiast na ten moment tutaj zagości sztabilok i zrobimy sobie pomiar harmonicznych, jak i czystość sygnału w paśmie 145 MHz. Także do dzieła. Ok, mamy nasz wzmacniacz podpięty już pod układ pomiarowy. Ja tutaj ze wzmacniacza poprzez tłumik 30 dB dostarczam moc na wejście TX naszego WaveTeka. No i mamy w tym momencie około 200 W na wzmacniaczu, jak i widać na sztabiloku. Wzmacniacz również oddaje 200 W, pobiera blisko 10 A. 9 tam saczykiem. No dobrze, no to moc mamy. To teraz przejdźmy sobie do analizy harmonicznych. Ja przestawiam się tutaj. Chwilę to potrwa, także chwila przerwy. Dobrze. Przestawiłem się tutaj analizatorem, rozszerzyłem troszeczkę. Nie wiem, czy level nie jest za wysoki. Zróbmy na 30. No i dobra, włączmy nasze nadawanie 200 W ze wzmacniacza. I co my tu mamy? Zatrzymajmy sobie pomiar. Ja sobie zatrzymałem pomiar, zróbmy małe zbliżenie. OK. I co widzimy? Maksymalny pik mamy na częstotliwości naszej 145.
plus 23 dB, trzeba dodać 30 dB naszego tłumienie, czyli 53 dBm. Około oczywiście 53 dBm. No i jak widzimy, nie mamy żadnej harmonicznej tutaj na naszym spektrum. Spektrum jest do 1 GHz. Nie widać ani drugiej, ani trzeciej harmonicznej. Oczywiście one być może są, ale są poniżej pomiaru czy tam granicy wykrywalności naszego analizatora, a przypomnę, że to jest minus 30 do 23, czyli ponad 53 dBm, minus 53 dBm. Poniżej wszystkie harmoniczne są, więc bardzo dobry wynik. Myślę, że tutaj temat tego, z jaką mocą nadaje nasz wzmacniacz na 70 cm mamy załatwiony. Oczywiście, gdybyśmy użyli pewnie bardziej dokładnego analizatora, te harmoniczne gdzieś by się tam pojawiły, ale ich poziom jest na tyle niski, że nie stanowią żadnego problemu, jeśli chodzi o czystość spektralną, czystość harmoniczną naszego wzmacniacza, więc tutaj możemy być spokojni. Jest czyściutko, mamy tylko nasz tom podstawowy i żadnych harmonicznych o mocy, która mogłaby dyskwalifikować ten wzmacniacz z użytkowania, także tutaj temat mamy, mam nadzieję, załatwiony. Co możemy sobie jeszcze zrobić? Możemy wykonać pomiar ze mniejszym spamem, tylko wokół naszej nośnej. Co się dzieje wokół naszej nośnej? No i tak zróbmy. Także chwila kolejna przerwy. Ja sobie tu poprzestawiam moje urządzenie. Dobrze. Wracamy. Ustawiłem teraz span na 200 kHz. Cały zakres to jest 200 kHz na całą szerokość. No i włączmy naszą nośną w FM-ie w tym momencie. Tak. I możemy zatrzymać, tak samo jak poprzednio. I co widzimy? Widzimy tom podstawowy. Nic po boku strasznego się nie pojawiło. Nawet jeśli tutaj nam się coś pojawiło, tu mamy pik plus 23 dBm. I ten pik ma minus 37 dBm. Minus 23 to mamy 40-60 dBm. Poniżej 60 dBm cokolwiek się pojawia, to jest poniżej 60 dBm, więc wartość bardzo satysfakcjonująca. Czyli wszystko poniżej minus 60 dBm od naszego, minus 60 dBc, czyli od naszego tonu podstawowego. Czyli czystość również na paśmie, który nadajemy, jest bardzo dobra. Takim pomiarem, który pokazuje nam czystość na danym paśmie i parametr, który to charakteryzuje, są tak zwane zniekształcenia intermodulacyjne trzeciego rzędu, IMD3. Mierzy się to w ten sposób, że podaje się na wejście wzmacniacza sygnał SSB w postaci dwutonu o częstotliwości 700 Hz i 1900 Hz. Wstęga górna. Modulujemy sobie w tym momencie nasz wzmacniacz i badamy, podobnie jak tutaj w FM-ie, badamy sobie, jak wygląda tutaj czystość wokół naszej nośnej, czy nie powstają tak zwane zniekształcenia intermodulacyjne bardzo uporczywe, ponieważ trudne do wyeliminowania. No spróbujmy sobie zasymulować taki pomiar. To jest w tym momencie do pomiaru FM ten Stabilog. Mam tutaj co prawda do pomiaru SSB, ale nie mam nadal karty pamięci, ale może zobaczmy. Podajmy sobie na nasz transceiver dwutonowy sygnał 700 i 1900 Hz, wstęga górna. Wysterujemy sobie wzmacniacz do tej mocy 200 W i włączymy pomiar. Zobaczymy, co uzyskamy. Ok, zobaczmy. W tym momencie wysterowuję sobie nasz wzmacniacz sygnałem dwutonowym, ale C mam troszeczkę za wysokie, więc ja zmniejszę poziom wejściowy sygnału. Mamy około 200 W i zmierzmy sobie, co się dzieje wokół naszej nośnej na analizatorze. Ok, ALC zmniejszyłem, tryb SSB, dwuton, włączam nadawanie, mamy naszą nośną, zatrzymajmy sobie pomiar i co widzimy? Nie widzimy tutaj nic niepokojącego. Dodam, że to jest 200 kHz na cały tutaj rozmiar naszego okna FFT. Na działkę jest 20 kHz, więc mamy naszą nośną
Nie widać za bardzo tutaj jakichś intermodulacyjnych rzeczy, które powstają. Rozdzielczość tego oczywiście nie jest idealna, więc pewnie na analizatorze typowym do pomiaru, na analizatorze o lepszych parametrach byłoby to lepiej widoczne, ponieważ tutaj ta rozdzielczość nas interesuje, tu co powstaje. Ale widać, że nie podnosi nam się ani tło, które jest na poziomie minus 60 dBm naszego analizatora. Po bokach nic się tutaj dziwnego nie dzieje. Dobrze, jeszcze rozszerzyłem troszeczkę 100 kHz na działkę. No i widzimy, że ani tło się nie podnosi nam po bokach, nic tu się nie pojawiają, żadne piki, więc czystość na paśmie również jest zachowana. Ok, to tyle na dzisiaj w tym krótkim filmie. Chciałem przekazać podstawowe informacje o tym wzmacniaczu, podstawowe pomiary. Moc wyjściowa oczywiście on osiąga bez problemu 500 W. Charakteryzuje się on czystością, jeśli chodzi o harmoniczne. Nie zakłócamy wyższych pasm, co jest wymagane przy budowie wzmacniaczy, czyli dobrze dobrany filtr wyjściowy, jak i również dobrze zachowana liniowość. Nie powoduje on tutaj zakłóceń na paśmie sąsiadom, którzy pracują tuż obok. Dobrze dobrany bias, dobre chłodzenie, dobre parametry zasilania. To wszystko owocuje tym, że pomimo dużej mocy jesteśmy w eterze czyści i nie zakłócamy nikomu i nie przeszkadzamy. Tyle. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Hej.